Lockdown od 20 marca do 9 kwietnia. Czy to się kiedyś skończy? Czy Don Orleone ma dar od Boga? Jacek Międlar z legitymacją Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Lampa bez oliwy jest ciemna. Człowiek bez modlitwy też. O tym m.in. powiemy w programie w telegraficznym skrócie. Czwartek, 18 marca, Maciej Orłoś, zapraszam. Ale najpierw, naprawdę skrótowo, bo mam wrażenie, że rozumiemy się już bez słów. Uwaga, patronom bardzo dziękuję. Subskrypcje, dzwoneczki i zaczynamy. To, że żyjemy w chorym państwie, staje się stwierdzeniem coraz bardziej niestety dosłownym. Dramatyczne statystyki zachorowań na COVID-19 spowodowały, że rząd ogłosił wprowadzenie obostrzeń dotąd obowiązujących tylko w części województw już w całym kraju. Nowe zasady wchodzą w życie w sobotę 20 marca i potrwają do 9 kwietnia. Do 9 kwietnia, czyli kolejną rocznicę smoleńską 10 kwietnia będzie już można obchodzić bez ograniczeń. Przypadek? Na pewno tak. A ja z okazji innej rocznicy chcę wam złożyć najszczersze życzenia zdrowia. Jakiej rocznicy? Otóż w ubiegłym roku, 20 marca, został ogłoszony stan epidemii. We znaki daje nam się tak zwana trzecia fala zachorowań. Początkowo wydawało się, że może być łagodniejsza niż jesienna, no ale teraz wygląda to już chyba równie źle jak jesienią. A skoro przy tym jesteśmy, to chciałem się z wami podzielić pewnym skojarzeniem. Kiedyś najgorsza fala, o jakiej słyszało się w Polsce, to była fala w wojsku, polegająca na brutalnym znęcaniu się nad młodymi żołnierzami. Dziś to historia. Z prostej przyczyny, mianowicie takiej, że wojsko jest zawodowe, a nie z poboru. No, może jakbyśmy w rządzie też mieli zawodowców, a nie przysposobionych do pracy na poważnych stanowiskach amatorów, to i z falami epidemii byśmy sobie lepiej radzili. Kto wie? A propos lockdownu. Trafiłem niedawno na wywiad w Pulsie Biznesu z doktorem Pawłem Basiukiewiczem, kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych. Tytuł: Lockdown to zła metoda walki z pandemią. Oto krótki fragment, cytuję. Środki socjal dystansujące, takie jak zamykanie biznesów, zamykanie szkół, zakaz zgromadzeń, w końcu lockdown, ponadto izolacja osób podejrzanych o zakażenie czy kwarantanna osób z kontaktu, niszczą tkankę społeczną. Nie ma żadnych dowodów, że one gdziekolwiek, w czymkolwiek pomogły. Koniec cytatu. No tak. Można się w tym nieco pogubić. Ja bym może proponował, żeby odbył się jakiś ogólnokrajowy kongres lekarzy, specjalistów, może być online, podczas którego zostałoby wypracowane, załóżmy, wspólne stanowisko szerokiego grona ekspertów, stanowisko dotyczące tego, czy lockdowny mają sens, czy nie. Następnie ta opinia zostałaby zarekomendowana rządowi. Co rząd by z tym zrobił, to już sprawa rządu, ale przynajmniej my, malutcy, moglibyśmy sobie na podstawie oświadczenia takiego kongresu specjalistów wyrobić zdanie na temat kolejnych lockdownów. Wiem, to jest marzenie ściętej głowy, ale tym bardziej nieścięta głowa, taka jak moja, może sobie pomarzyć, prawda? Najbardziej kolejnego zamknięcia boją się przedsiębiorcy, w których biznesy uderzy lockdown i ich pracownicy, którym grozi zwolnienie. A wydawałoby się, że zwolnienia, a nawet zamknięcia powinni się obawiać ci, których decyzje powodują, że mamy jeden z najwyższych na świecie obecnie wskaźników zachorowań, albo za to, że wprowadzili przepisy, które kolejne sądy uznają za niezgodne z konstytucją. Ale prokurator Ziobro nie pozwoli, żeby swoim spadł włos z głowy, o czym ostatnio przekonaliśmy się przy okazji afery z taśmami Obajtka, nazywanego także Don Orleone. I to tyle dziś o panu Obajtku, bo naprawdę ileż można. Nie ma innych ciekawych tematów, czy co? No dobra, żartowałem oczywiście. Jedziemy dalej z Don Orleone. Genialna ksywka swoją drogą.
że też to nie ja wymyśliłem. No, takie proste. No. Co zrobić? Do obrony Obajtka przyłączyło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Maciej Wąsik wystawił prezesowi Orlenu laurkę z trybuny sejmowej, zapewniając, że jego oświadczenia majątkowe były dwukrotnie kontrolowane przez CBA i nie było do nich zastrzeżeń. Mowa jednak jedynie o oświadczeniach majątkowych z czasów, kiedy był samorządowcem, a nie prezesem Orlenu, bo pełniąc to stanowisko majątku nie musi ujawniać. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma jednak skontrolować także obecny majątek Obajtka, bo prezes sam złożył o to wniosek, ale nie sądzę, żeby miał czego się obawiać ze strony swoich partyjnych kolegów rządzących służbami. Gdyby miał, to by takiego wniosku pewnie nie składał. Obawiać mógłby się pewnie jedynie jakiejś społecznej kontroli, ale takiej nie będzie, bo Don Orleone nie jest zainteresowany ujawnianiem informacji o swoich rozlicznych nieruchomościach i innych biznesach. Dlatego na przykład nie chce się zgodzić na ujawnienie oświadczenia majątkowego z czasów prezesury w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ma jakiś problem z jawnością majątków. Pamiętacie może sprawę wartej wiele milionów złotych działki, którą Morawieccy kupili po taniości od Kościoła, dzięki cynkowi od kardynała Grubinowicza, tak? Tego, który niedawno w niesławie odszedł z tego łez spa dołu, a tuż przed śmiercią został srodze przez Kościół ukarany za molestowanie seksualne. W każdym razie, kiedy wyszła na jaw sprawa z działką, która oficjalnie należy tylko do żony ojca Mateusza, premiera Mateusza, zaczęto się zastanawiać, co tam jeszcze ciekawego pani Morawiecka ma, a czego jej mąż nie musi wpisywać do oświadczenia majątkowego. I PiS nawet wtedy zareagował całkiem pozytywnie. Błyskawicznie w kancelarii premiera powstał projekt ustawy o jawności majątków osób politykom najbliższych. Sejm ustawę przegłosował, ale prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. To było jesienią 2019 roku, przed wyborami. I teraz zdradzę wam, co wspólnego ma z tą sprawą Zbigniew Ziobro. Otóż zero. Od kiedy sprawdzeniem zgodności z konstytucją tej ustawy zajmuje się Trybunał Julii Przyłębskiej, w tej sprawie było zero rozpraw, zero postanowień, zero komunikatów i oczywiście zero wyroków. W PRL-u mówiło się, że jak jakiegoś filmu nie przepuściła cenzura, to stawał się pułkownikiem, bo trafił na półkę. No to ustawa o jawności majątków była kiełbasą wyborczą, a teraz też jest pułkownikiem. Podsumowując, Lech Kaczyński mówił kiedyś z nutą podejrzliwości, że jak ktoś ma pieniądze, to skąd je ma? Jarosław Kaczyński tłumaczy z kolei, że w kwestiach biznesowych Daniel Obajtek ma dar od Boga. A ja powiem wam, co sam o tym myślę. Nie wykluczałbym, że rzeczywiście siły nadprzyrodzone mają coś z tym wspólnego, ale ten dar to chyba jednak prezes Obajtek ma od tego gościa z dołu. Dobra, koniec krytykowania. Teraz chciałbym pochwalić. Chociaż zachowanie polskiej policji w ostatnich miesiącach mogło się wydać ponurym żartem, to najnowszy żart jej się naprawdę udał. Komenda Miejska we Wrocławiu opublikowała ostrzeżenie, by w samochodach nie pozostawiać drogocennych przedmiotów na widoku. Do tej publikacji zachęcił ją przypadek kradzieży, jaką zgłosił jeden z nieszczęsnych kierowców. Jakiś Rzezimieszek wybił mu szybę w samochodzie, żeby ukraść butelkę Coca-Coli. Podatek cukrowy daje się we znaki. Niewykluczone, że jeśli rząd wprowadzi podatek od reklam, to kradzione będą też gazety. To nie byłoby oczywiście w porządku, ale może przynajmniej poprawiłoby statystyki czytelnictwa w naszym społeczeństwie. Wiecie pewnie, że o ile oglądać mnie możecie na YouTubie i Facebooku, to słuchać mnie można też w Radiu Nowy Świat, które powstało po masowych odejściach z radiowej Trójki, w której chyba nadal jest bardzo źle, a nawet coraz gorzej, bo słuchalność spadła poniżej 2%. Mało tego, w tym tygodniu, zaledwie po kilku miesiącach pracy odszedł kolejny jej dyrektor, Michał Narkiewicz-Jotko. Tymczasowo ma go zastępować Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia. Ja bym jednak na tym stanowisku widział szefa nie biura, tylko Rady Programowej,
bo przecież jest nim Marek Suski. Nie ma co marnować jego talentu. Uważam, że to ostatnia szansa, żeby reanimować tę kultową rozgłośnię. Nie ma tu krzty sarkazmu, bo historia zna nie takie przypadki przekwalifikowywania się na dziennikarza. Na przykład Jacek Międlar był kiedyś księdzem, a teraz jest redaktorem naczelnym serwisu internetowego. Niestety jedno się nie zmieniło, pozostał antysemitą. A dlaczego mówię o Międlarze? Bo jego dziennikarskie dokonania najwyraźniej docenił ktoś w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. To stowarzyszenie z pięknymi tradycjami, ale już od dłuższego czasu rządzone przez osoby o sympatiach wyraźnie propisowsko-rządowych. Kiedy Jacek Międlar pochwalił się legitymacją SDP podpisaną przez jej prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, Skowroński szybko oświadczył, że podpisał ją przez przypadek, nie patrząc do kogo należy. Pewnie był na lekcjach podpisywania u Andrzeja Dudy. W każdym razie Skowroński powiedział, że jednak Jacek Międlar nie może być członkiem SDP. No to teraz pewnie uda się do niego z prośbą, żeby oddał tę legitymację. Proszę oddać legitymację. Nie oddam. Proszę oddać. To moja legitymacja. Nie oddam. Oddawaj. Nie oddam. No dobra, nie oddawaj, tylko już się nie chwal na tym cholernym Twitterze. Międlara nie chcieli w kościele i nie chcą w SDP, bo jest zaciekłym rasistą. Ale może i tego nie będzie się trzeba wkrótce wstydzić, skoro już rasizmu uczą w szkole. Uczniowie jednej ze szkół we Wrocławiu dostali na religii ulotkę z cytatem z Pisma Świętego. Lampa bez oliwy jest ciemna, człowiek bez modlitwy też. A pod cytatem obrazek z czarnoskórym dzieckiem mówiącym: szkoda, że modlitwa nie rozjaśnia także skóry. Najwyraźniej jednak nie rozjaśnia też umysłu. Program w telegraficznym skrócie bez części muzycznej byłby niepełny, ułomny, niespełniony, dlatego z przyjemnością oddaję głos Antkowi. Witam. Witam. Dziś w dziale muzycznym artysta, którego nie trzeba przedstawiać za bardzo, ale pewnie też niektórym wypadałoby przedstawić. Może nawet wszystkim trzeba by było przedstawić, a może tylko niektórym nie. Ja nie wiem, proszę Państwa, ja dzisiaj w ogóle za wiele nie wiem, za co Państwa bardzo serdecznie przepraszam. Chodzi oczywiście o Krzysztofa Zalewskiego, on jest raczej znany, Państwo pewnie kojarzą, ale może też nie kojarzą. W piosence Anuszka śpiewa o tym, że myśli o jakiejś osobie ciepło, chyba myśli, w sumie chyba ciepło. No w każdym razie dzisiaj przed Państwem ciepło myśliciel Krzysztof Zalewski w utworze Anuszka. Dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Usłyszałem niedawno, że w świecie amerykańskich muzyków funkcjonuje określenie rockdown zamiast lockdown. Rockdown. Interesująca wersja. Przyznacie. Interesująco będzie też w niedzielnym programie w telegraficznym skrócie. Nic więcej nie powiem. No może oprócz tego, że mocno się zdziwicie. Ani słowa więcej. Zapraszam na niedzielę. Cześć.